poprzednim odcinku opowiedzieliśmy Wam o tym, jak wygląda ta terenowa strona podróży przez Islandię. Przejechaliśmy przez niezliczoną liczbę rzek, jezior polodowcowych, pokonaliśmy kilkadziesiąt kilometrów tarki i dotarliśmy do jednego z najpotężniejszych wodospadów w Europie. W tym odcinku chcemy Wam opowiedzieć o nieco innym aspekcie podróży samochodem z namiotem na dachu 5-osobowej rodziny. Ale zanim to zrobimy, szybki rzut oka na mapę. Jesteśmy dzisiaj na południowym wybrzeżu jeziora Logurin, do którego dotarliśmy w poprzednim odcinku. I stąd wyruszyliśmy wtedy wzdłuż tego jeziora z powrotem na północ. Wjechaliśmy na odcinek jedynki, czyli tego ringu, o którym Wam opowiadaliśmy, który otacza całą Islandię. Jadąc na północ, próbowaliśmy w kilku miejscach zjechać w islandzki interior, między innymi tutaj na drogę 923 i na F910, i tutaj nadzialiśmy się właśnie na te miejsca, w których droga po prostu była zamknięta. Dlatego stamtąd ruszyliśmy na północ, wróciliśmy z powrotem na jedynkę i stamtąd przejechaliśmy na islandzki interior na północy, docierając właśnie do tego obozu przy wodospadzie Dettifoss, ten największy wodospad Dettifoss tutaj na północy, właśnie w tym miejscu. Kontynuujemy podróż przez Islandię i dzisiaj chciałbym oddać narrację tego odcinka osobie, bez której żadna z tych wypraw nie doszłaby do skutku. Na pokładzie naszego Szarego Wilka jest animatorem, jest spedytorem, logistykiem, kucharzem, opowiada historię na każdy temat i jest w stanie to zrobić w każdym miejscu i o każdej porze dnia i nocy. Przede wszystkim jednak dla nas, dla naszej załogi, jest po prostu mamą. Podróżowanie z dziećmi to tak naprawdę zupełnie inny wymiar podróżowania niż jeżdżenie solo. Każde z nas osobno, zanim zaczęliśmy nasze rodzinne podróże, zjeździło kawałek świata i Stany Zjednoczone, Amerykę Południową czy Europę. Spaliśmy w tanich hostelach albo w przypadkowych miejscach, bo kiedy po prostu czuliśmy się zmęczeni, szukaliśmy miejsca do spania. Kiedy byliśmy głodni, szukaliśmy czegoś do jedzenia i nie przeszkadzało nam to, że jemy tylko raz dziennie ciepły posiłek. Jechaliśmy tak daleko, jak pozwalała nam na to po prostu kondycja, jak pozwalały nam nasze siły. Z dziećmi wygląda to zupełnie inaczej. Gdy na świecie pojawiło się nasze pierwsze dziecko, wydawało się, że podróżnicze aspiracje trzeba będzie odłożyć na półkę. Postanowiliśmy jednak spróbować i tak z półrocznym maluchem ruszyliśmy w miesięczną podróż przez Europę z Warszawy do Lizbony i z powrotem. 2 lata później na świat przyszedł kolejny przyszły odkrywca, który, jak już wspominaliśmy, swoje pierwsze urodziny świętował za kołem podbiegunowym w Finlandii, a tuż po 3 urodzinach ruszył z bratem na podbój Włoch. W końcu na świecie pojawiła się nasza najmłodsza podróżniczka, dla której wyjazd na Islandię był pierwszą poważną wyprawą. Mając niespełna 9 miesięcy, zamieniła łóżeczko i bujaczek na namiot dachowy, śpiwór i fotelik samochodowy. Czy podróż z dziećmi jest łatwa? Nie. Czy jest relaksująca? Oczywiście, że nie. W zasadzie zamieniasz dom na samochód, ale w większości przenosisz wszystkie obowiązki domowe pod namiot. I tak na przykład, gdy wieczorem dojeżdżamy na miejsce, gdzie rozkładamy obóz, trzeba myśleć na kilka kroków do przodu o kolacji, myciu, przygotowaniu spania i położeniu dzieci spać. W tym czasie, gdy sąsiedzi z kempingu odpalają grilla i włączają muzykę, ty opowiadasz bajkę na dobranoc albo czytasz książkę dla dzieci, czekając aż jedno po drugim wreszcie zaśnie. Gdy w końcu masz chwilę czasu dla siebie, zwykle padasz ze zmęczenia. Podróż z dzieciakami zawsze zabieramy ze sobą pudło kolorowanych książek, kredki, klej, nożyczki, bo dzieciakom te rzeczy są potrzebne tak bardzo jak nam paliwo do samochodu czy gaz do kuchenki. One sobie świetnie poradzą bez zabawek. Zabawki nam się po prostu w podróży nie mieszczą w samochodzie. A one sobie wymyślą zabawki z różnych rzeczy, które znajdą po drodze. Z kamieni. Jeden uwielbia zbierać kamienie, zawsze mamy ich potem mnóstwo w samochodzie. Drugi zbiera pióra ptaków. Trzecia, Amelka, zbiera patyki. Też ich zawsze mnóstwo potem jest w nogach w aucie. To ich uczy kreatywności, to im otwiera horyzonty. Dla nas to jest fantastyczna lekcja też patrzenia ich oczami na świat i właściwie to jest chyba dla nas w podróżach najcenniejsze.
I tak spędzamy godziny na rozmowach, opowiadaniu historii o miejscach, które odwiedzamy, o krajobrazach, o tym jak powstały, skąd się wzięły i jaki czeka je los. Wiele w tym fantazji, abstrakcji i czasami zmyślonych opowieści, ale tu nie chodzi o faktografię, która często jest nudna, a o dobrą zabawę, która sprawia, że dzieci z ochotą wsiadają do samochodu i chcą jeszcze więcej i szybciej, a każda wycieczka, nawet ta do lasu, kilka kilometrów od domu, staje się ekscytującą wyprawą. Pierwszym z brzegu przykładem może być atrakcja turystyczna, która dzisiaj jest wymieniana jako jedna z największych na Islandii, mimo że na nas nie zrobiła absolutnie żadnego wrażenia. Ale na naszych dzieciach wywarła tak duże, że w tej chwili, jeśli ktoś pyta je o to, co najbardziej podobało im się w czasie ekspedycji na Islandii, wymieniają ją na pierwszym miejscu. Mowa o wraku amerykańskiego samolotu Douglas C-117D, który rozbił się na południowym wybrzeżu Islandii w latach 70. Za tą katastrofą nie kryje się absolutnie żadna niesamowita historia. Od zamarzły przyrządy, co zmusiło załogę do lądowania na pustkowiu, skąd całych i zdrowych odebrał ich śmigłowiec. Odzyskanie samolotu było nieopłacalne, więc tam został, niszczejąc przez lata targany surowym islandzkim wiatrem. Po latach dzikich przepraw do wraku wytyczono tam ścieżkę, której pokonanie zajmuje około 2 godzin w jedną stronę. Atrakcja nie cieszyła się jednak zbyt wielkim zainteresowaniem turystów. Ale w 2015 roku młody piosenkarz Justin Bieber nagrał na Islandii teledysk do jednego ze swoich singli, a w nim zjechał z wraku samolotu na deskorolce. Biorąc pod uwagę, że teledysk obejrzały setki milionów ludzi na całym świecie, do Douglasa ruszyły tłumy i w ostatnich latach jest to jeden z najczęściej odwiedzanych punktów wypraw na Islandię. Nasza wycieczka podyktowana była jednak zainteresowaniem naszych młodych podróżników lotnictwem, a poza tym była na trasie do kolejnej wielkiej atrakcji, jaką jest Lodowa Laguna. To niesamowite miejsce, które warto odwiedzić, będąc na Islandii z prostego powodu. Znika w oczach. Powstaje z wody stopniejącego lodowca Vatnajökull, a na jej powierzchni unoszą się dziesiątki małych gór lodowych. Zatokę można opłynąć specjalną amfibią, z czego oczywiście skorzystaliśmy. Islandia słynie jednak z jeszcze jednej atrakcji, która w ostatnich latach kojarzy się przede wszystkim z destrukcyjną siłą. I to właśnie ta atrakcja była tym naszym nadrzędnym celem wyprawy, o którym wspominaliśmy Wam na początku tej opowieści. W następnym odcinku zabierzemy Was do niezwykłego i nieco przerażającego świata wulkanów, wspinając się nad doliną lawy wypływającej z krateru najpotężniejszego i najgroźniejszego Fagradalsfjall. Do zobaczenia.